Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test hybrydowego Renault Captur e-Tech, ale nie hybrydy plug-in, tylko samoładującego się HEV, które dla osób poszukujących elektryfikacji w tym modelu i niższego spalania, ale też przy zachowaniu trochę niższej ceny może być ciekawą propozycją i o tym dlaczego powiem w dalszej części filmu. Przedstawię też ogólnie Captura w wersji wyposażeniowej RS Line. Startujemy! Hybrydowy Captur w kwestii wyglądu nie odróżnia się praktycznie wcale od wariantów wyłącznie spalinowych i aby wychwycić zmiany trzeba wiedzieć gdzie szukać, to znaczy spojrzeć na tylną klapę, gdzie pojawi się znaczek e-Tech. Zatem jeśli komuś ten model podobał się bez elektryfikacji, to jako hybryda też powinien, a ma on ku temu podstawy moim zdaniem, ponieważ pomimo już kilku lat na rynku crossover Renault wciąż prezentuje się naprawdę ładnie, bo mamy w nim całkiem zadziorną bryłę nadwozia z przyjemnymi dla oka detalami i do auta tego typu taki styl pasuje idealnie. Wygląd samochodu podkreślić można jeszcze decydując się na odmianę RS Line wprowadzającą zmodyfikowane zderzaki o wyrazistym wzorze oraz 18-calowe felgi. W ostatnim czasie w palecie dokonane zostały roszady i wersja RS Line oferowana jest obecnie wyłącznie z silnikami benzynowymi, a dla hybrydy przygotowano specjalną odmianę e-Tech Engineered, gdzie nadwozie zyskało złote i czarne akcenty. Testówka pochodzi jeszcze sprzed tej zmiany, ale poza kolorystyką wygląda tak samo jak to, co można zamawiać obecnie. We wnętrzu zmiany również sprowadzają się do kwestii kolorystycznych, przy czym czerwone dodatki w zwykłym RS Line zamiast żółtych w e-Tech Engineered też mają swój urok. Pod kątem projektu kabina wypada moim zdaniem bardzo korzystnie, bo z jednej strony jest odpowiednio uporządkowana i przejrzysta, a z drugiej miła dla oka i pasująca do wyglądu nadwozia. Ciekawym rozwiązaniem jest zawieszony częściowo w powietrzu tunel środkowy. Wygospodarowano pod nim miejsce na półeczkę. Uzyskano to dzięki zastosowaniu elektronicznie sterowanej dźwigni zmiany biegów, tak zwanemu Shift by Wire. Działa ona bardzo precyzyjnie i szybko można, gdzieś na przykład na parkingach, przełączać tryby. Przez ukształtowanie aktualnego cennika Captura i ograniczenie wersji RS Line do spalinówek trudno jest jednoznacznie porównać jego ceny do najmocniejszej benzyny 1.3 TCE 160 koni z automatem. W każdym razie odmiana e-Tech jest zdecydowanie propozycją dla osób mających więcej pieniędzy przeznaczonych na ten model niż mniej, czyli około 120 000 złotych, a też patrząc pod kątem kosztów późniejszej eksploatacji mocno konkurować może z nią benzyna 1.0 TCE 100 koni z fabryczną instalacją gazową, która jest tańsza o 22 500 zł. W każdym razie jeśli ktoś myśli o Capturze, to o ile nie jest fanem diesli, to znajdzie w tym modelu szerokie spektrum jednostek napędowych, a także rozsądnie rozplanowane półki wyposażeniowe, bo w podstawowym Equilibre dostaje się akceptowalny poziom wyposażenia z manualną klimatyzacją, światłami LED czy spodziewanymi systemami bezpieczeństwa, środkowe techno wprowadzając aluminiowe felgi, automatyczną klimę, dostęp bezkluczykowy czy nawigację jest optymalny dla osób, które chcą mieć już solidnie doposażony samochód, ale bez ekstrawagancji, a RS Line czy e-Tech Engineered to już propozycje dla tych, którzy mniej patrzą na pieniądze, a bardziej na ogólną, powiedzmy, fajność auta. Jeśli ktoś chciałby hybrydę, ale nie chciałby z kolei szaleć z usportowionymi odmianami, to wersja Techno kosztuje około 118 000 zł i kończąc temat cen dopowiem jeszcze ile taki rozsądniejszy egzemplarz wyniósłby w wynajmie długoterminowym i posłużę się tutaj ofertą przygotowaną przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlys Polska. Za parametry przyjmijmy 4-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów wynoszący 20 000 i wtedy miesięczna rata wynosi 2096 zł netto lub 2579 zł brutto z pełnym ubezpieczeniem w cenie, przeglądami, częściami eksploatacyjnymi, a także samochodem zastępczym. Więcej szczegółów wraz z możliwością dostrojenia parametrów pod siebie można znaleźć w linku do oferty, który wkleję w opisie filmu, a wchodząc na carlyspolska.pl dostępnych jest też wiele innych modeli. Za obsługę układu hybrydowego e-Tech w Capturze w pełni odpowiada komputer, więc użytkownik nie musi sobie tym zaprzątać głowy, ale fakt zostaje, że mamy tutaj do czynienia z dosyć rozbudowanym rozwiązaniem, gdzie wspominany komputer żongluje pomiędzy różnymi trybami pracy i przykładowo spalinowiec, czyli wolno ssąca benzyna 1.6 wcale nie musi napędzać kół, a jedynie służyć za generator prądu dla silnika elektrycznego w trybie szeregowym, albo z kolei ładować akumulatory. Generalnie wszystko zależy od sytuacji i od tego, co w danych warunkach będzie optymalne. Co się aktualnie dzieje, śledzić można na zegarach, jest też możliwe aktywowanie trybu sportowego, który wyciąga wszystko, co się da z układu hybrydowego, rozwijającego łącznie 145 koni mechanicznych. Przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę.
Gdy się ostro ciśnie gaz, benzyna budzi się oczywiście do życia, ale układ e-tech został stworzony do pokazywania swoich najlepszych stron w innych sytuacjach i mam tutaj na myśli spokojniejszą i płynniejszą jazdę w mieście i wtedy wyróżnia się tym, że w trybie elektrycznym samochód porusza się nie tylko utrzymując prędkość czy delikatnie przyspieszając, na przykład podczas toczenia się w korkach, ale przy normalnej dynamice pozwala na przykład startować spod świateł do prędkości około 40-50 km/h, a gdy akumulatory o pojemności 1,2 kWh są w dużym stopniu napełnione, to nawet udawało mi się to robić do okolic 60 km/h. Rzadko jest to jednak możliwe, ponieważ pełne baterie miałem tylko po zjazdach w górach, gdzie układ solidnie uzyskiwał energię podczas hamowania, a na płaskim terenie stan naładowania utrzymywany jest w okolicach 40-60%. Całością steruje elektronika i między innymi ona odpowiedzialna jest za wskakiwanie co jakiś czas silnika spalinowego na wyższe obroty, aby podładować akumulatory, co wymaga przyzwyczajenia, bo wtedy monotonne odgłosy benzyny nie są powiązane z prędkością, a ponieważ jednostka napędowa nie brzmi wtedy ładnie, to moment przejścia w tryb elektryczny jest odczuwalny, a nastająca cisza przynosi ulgę. Tego typu zachowanie bardziej zwraca uwagę w mieście, bo w trasie benzynowiec częściej pracuje, a też ogólny hałas podróży jest wyższy, zatem akustycznie się to wszystko zlewa. Przy większych prędkościach również można jednak podróżować w trybie elektrycznym i nawet nie wychodzić z niego jadąc w okolicach 90 km/h i lekko przyspieszając, co nie jest standardem w świecie hybryd HEV, podobnie jak to, że utrzymując prędkość kawałek na prądzie można przejechać nawet na drogach szybkiego ruchu, ale wciąż są to tak krótkie epizody, że w codziennym użytkowaniu nie zwracałem na to w ogóle uwagi i traktuję je w formie ciekawostki. Dla użytkownika liczy się efekt końcowy, czyli spalanie dynamika. W tym pierwszym obszarze Captur e-tech wypada dobrze, bo w Warszawie samochód zużywał mi średnio 4,5-5 litrów na setkę, na pozamiejskich drogach do 90 km/h wskazania komputera były podobne, na ekspresówkach rosły do 5,5-6 litrów, a na autostradach do 7 litrów. Z kolei jeśli chodzi o dynamikę, to koncepcja stojąca za układem e-tech minimalizuje ostre reakcje na wciskanie gazu, przez co hybrydowy Captur nie jest przesadnie zrywnym samochodem i na przykład względem benzyny 160 koni mamy tu 2 sekundy wolniejszy czas sprintu do setki tak katalogowo, ale za to przyspiesza on bardzo płynnie i ta płynność wpływa też trochę na postrzeganie dynamiki, bo przez brak początkowego kopnięcia testowane Renault sprawia wrażenie wolniejszego niż jest w rzeczywistości, co pokazuje prędkościomierz, ale ogólnie i tak ma ono moim zdaniem wystarczające osiągi, aby umożliwić bezpieczne podróżowanie w każdych warunkach i ja z dodatkowym obciążeniem pojechałem testówką w góry i na luzie z nich wróciłem. Trzeba mieć po prostu względem hybrydy e-tech rozsądne oczekiwania, bo nie jest ona stworzona do szaleństw, tym bardziej z oferowanym i nieraz mało powiedzmy soczystym, bo nie powiązanym aż tak bardzo ze wzrostem prędkości dźwiękiem. Cały Captur jest jednak modelem mało sportowym też, więc nie postrzegam tego jako wadę. Zegary w hybrydowym Capturze, kiedyś w wersji RS Line, teraz również w Techno, domyślnie mają częściowo elektroniczną formę, wyświetlacz 7-calowy jest tylko na środku i w zależności od warunków pogodowych mniej lub bardziej, ale jednak odróżnia się od tego, co znajduje się po bokach. Z lewej strony, jeśli chodzi o rzeczy, które można sobie tutaj modyfikować informacyjnie, mamy wskazania komputera podróżnego, związane ze spalaniem chociażby, czy z przepływem energii. Z kolei z prawej strony wyświetlać można wskazania z systemu audio, czy też nawigacji. Są one tak trochę wciśnięte na tych rogach ekranu, no ale biorąc pod uwagę ograniczone jego możliwości, całość wypada przyzwoicie, jeśli chodzi o czytelność. Zegary oferują też możliwość wyboru motywów graficznych, przy czym nie ma co się nastawiać na jakieś duże różnice pomiędzy Regular i Eco, nie ma żadnych, co jest dziwne. Tak prezentuje się komfort, a tak motyw sportowy. Informacjami wyświetlonymi na zegarach w wygodny sposób sterować można z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony obsługuje się tempomat. Jeśli chodzi o multimedia, to za to odpowiedzialny jest joystick za kierownicą, który może, jeśli chodzi o swoje położenie, jest dosyć archaiczny, ale jeśli chodzi o swoją formę, to okazuje się naprawdę wygodny. System inforozrywki EasyLink w bogatszym wcieleniu ma ekran o przekątnej 9,3 cala, co skutkuje tym, że wszystkie elementy interfejsu mają odpowiednią wielkość, nie trzeba w nie specjalnie celować. Dostajemy tutaj personalizowalne ekrany domowe, które można sobie zapełnić widgetami zgodnie ze swoimi potrzebami w różnej konfiguracji. Jeśli chodzi o szybkość, no to nie ma tutaj jakiejś smartfonowej szybkości, jakiegoś z dobrego telefonu doświadczenia, no ale jeśli ktoś nie będzie chciał bardzo pokazać, że ten system czasami dostaje zadyszki, na przykład przełączając tak te ekrany, no to w codziennych zastosowaniach moim zdaniem to wypada akceptowalnie i nie pogarsza wrażeń z użytkowania.
jeśli chodzi o to, jak ten interfejs został zaprojektowany, to poza odpowiedniej wielkości elementami klikalnymi, których już wspominałem, mamy też tutaj logicznie wszystkie na przykład ustawienia pogrupowane w kategoriach w menu. Jest integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc moim zdaniem jest to system bezproblemowy i wygodny w codziennym użytkowaniu. Podoba mi się w nim też to, że panelu klimatyzacji nie zaszyto gdzieś w menu, tylko ma on w pełni fizyczną i wygodną formę. Nad panelem klimy znajduje się jeszcze rząd przycisków do kilku dodatkowych funkcji. Frontowa szyba w Capturze jest wyraźnie pochylona i jej koniec znajduje się daleko od fotela kierowcy, co skutkuje też dosyć długim podszybiem. Maska jest trochę widoczna, ale ona też opada i biorąc to wszystko pod uwagę, wyczucie przednich krańców nadwozia, no nie powiem, że jest trudne ze względu na rozmiary samochodu, ale kształty tego samochodu już takiego manewrowania specjalnie nie ułatwiają. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej mamy umiarkowanie masywny słupek, tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, całkiem spora, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamery 360 stopni obecne w egzemplarzu testowym oferują naprawdę kiepską jakość pod kątem szczegółowości i rozdzielczości obrazu. Coraz rzadziej się tego typu niski poziom spotyka w samochodach, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj prawdziwy widok z lotu ptaka z 4 kamerami oraz różne widoki, jak się włączy bieg do przodu, to bardziej eksponowane jest to, co widzi kamera przednia. Można też sobie ustawić, aby widać było cały czas nieraz najbardziej newralgiczny podczas manewrowania punkt, to znaczy prawe przednie nadkole. To i tak jest to w pełni użyteczne i przydatne rozwiązanie. W mieście przydaje się też zestrojenie układu kierowniczego, który nie stawia zbyt dużego oporu przy niskich prędkościach i zapewnia całkiem żwawe reakcje samochodu, dzięki czemu gdzieś na parkingach Capturem jeździło mi się łatwo, tym bardziej, że samochód ma 422 cm długości i 179 cm szerokości, zatem wartości dające trochę spokoju nawet na ciaśniejszych ulicach. Opór stawiany przez kierownicę zmienić można w ustawieniach i jeszcze zintensyfikować jego miejskość, ale osobiście wolałem tryb sportowy, gdzie kierownica trochę się utwardza i chociaż w testowanym Renault wciąż nie ma co liczyć na sportowe wrażenia, to jak na niewielkiego crossovera dostaje się dobry balans pomiędzy pewnością prowadzenia i czuciem auta, to znaczy reakcje na ruchy kierownicą są trochę wygładzone, przez co samochód jest przewidywalny, ale nie ma zbyt dużych opóźnień. W wersji RS Line bardzo pozytywnie wypada kierownica jako wieniec, bo do przyjemnej grubości, znanej też z innych odmian Captura, dochodzi obszycie perforowaną skórą i dodatkowe logo. W podobnie neutralnym stylu zestrojone zostało zawieszenie, które nie jest aż tak bardzo bujane, ale wciąż w dosyć miękki sposób neutralizuje nierówności i pasuje do francuskiego samochodu. Ogólnie jazda Capturem po górach, które widzicie na nagraniach, nie dostarczała mi większych wrażeń, ale aby po prostu przyjemnie i bezstresowo dojechać do celu, jest to auto w sam raz, a o to przecież w crossoverach tego typu chodzi. Nie cierpiałem również podczas jazdy na drogach szybkiego ruchu, bo przy 120 km/h wyciszenie jest jak na auto tego typu solidne i dopiero zbliżając się do 140 km/h mocniej dają o sobie znać szumy powietrza, ale wciąż nie na tyle, aby wkurzały. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu testowanego Renault składają się LEDowe paski na drzwiach, które z materiałem znajdującym się pod nimi tworzą ciekawy efekt wizualny. Mamy też lampkę oświetlającą półkę pod tunelem środkowym. Można modyfikować zarówno intensywność świecenia, jak również kolorystykę tych dekoracyjnych elementów. Przy zmianie tego drugiego parametru zmieniają się też akcenty na ekranach. Jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to starter. W kamerze tego za bardzo nie widać, ale gołym okiem uwierzcie mi, że jest błękitny. Poza tym wszystkie podświetlone zostały na kolor biały, który tworzy tutaj neutralny nastrój. Gdy się wybierze jakąś barwę z menu, można go sobie trochę urozmaicić i ogólnie przyjemnie się w takim otoczeniu podróżuje, gdy jest ciemno, chociaż też na żadne fajerwerki nie ma co liczyć. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Przednie pełne światła LED Captura mają paski do jazdy dziennej w kształcie litery C, co jest charakterystycznym motywem dla nowych modeli Renault. Przyjemnie prezentują się w nich detale w postaci drobnych segmentów po bokach. W kierunkach w bocznych lusterkach też umieszczono diody. Z tyłu na kierunki niestety LEDów nie starczyło, a szkoda, bo światła pozycyjne wykonane w tej technologii mają ładny i nawiązujący do przodu nadwozia kształt, a tak cierpi na tym trochę spójność technologiczna, ale i tak testówka po zmroku prezentuje się moim zdaniem naprawdę przyjemnie dla oka. Światła w Capturze to zwykłe statyczne LEDy, które umieszczone zostały w odbłośnikach. Nie ma co tu zatem liczyć na fajerwerki, a precyzja poziomego odcinania stref jasnych od ciemnych jest w testowanym modelu przeciętna, ale pod kątem mocy świecenia wypadają one ok i dają radę.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w Capturze ma formę klasyczną dla Renault, to znaczy karty hands-free, bardzo cienkiej, lekkiej, obłej, przez co w ogóle nie przeszkadzającej w kieszeni. Jeśli chodzi o wykonanie, to na froncie mamy połyskujący biały plastik, który łapie wiele zarysowań, ale przez to, że jest biały, to za bardzo ich nie widać. Jest też przyjemnie prezentująca się srebrna ramka. Z tyłu mamy też łapiący trochę otarć, tutaj już łatwiej dostrzegalnych, czarny plastik. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w testówce mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające. Przyjemnie prezentują się również wstawki z imitacji włókna węglowego, które spotkać można na tych elementach. One są materiałowe, podłokietniki są odpowiednio miękkie, wykończone ekoskórą. Jedynie klamka w tej okolicy wygląda tandetnie, jest twarda i zbyt plastikowa jak na jej otoczenie. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, które nie zwracają na siebie specjalnie uwagi przez umiejscowienie, bo w tych bardziej eksponowanych lokalizacjach, chociażby na tunelu środkowym, mamy kolejne wstawki z ekoskóry. Są też przyjemne dla oka detale, to jak zaprojektowana została dźwignia zmiany biegów, jakieś pokrętło czy coś. To jest odpowiednio wszystko precyzyjne, dobrze też działa. Nie usłyszałem żadnych niepożądanych dźwięków podczas jazdy, ani podczas jakiegoś tam naciskania niektórych elementów, więc ogólnie jak na ten segment samochodów w Capturze RS Line pod kątem jakościowym można mówić o naprawdę dobrym poziomie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki całkiem duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, nawet przy mocniejszym wyprostowaniu się, moje włosy co najwyżej lekko stykają się z podsufitką. Przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała tego kontaktu już nie ma, więc mógłbym sobie bezproblemowo tutaj podróżować. Również na miejscu środkowym, ponieważ tunel nie jest specjalnie wystający. Ilość miejsca na nogi pokazywałem przy maksymalnie odsuniętej do tyłu kanapie, tak jak teraz widzicie, ponieważ ma ona możliwość regulacji, nie ma za to rozkładanego podłokietnika. A tak prezentuje się maksymalnie przesunięta do przodu, wtedy ilość miejsca sprawia, że w drugim rzędzie raczej tylko jakieś dzieci w fotelikach będą mogły komfortowo siedzieć. Bagażnik Captura ma w wersji hybrydowej od 305 do 340 litrów, w zależności od położenia kanapy. Dla porównania w wariancie tylko benzynowym oferuje minimum 422 litry. Kufer ma dosyć wysoki próg załadunkowy, umiarkowanych rozmiarów otwór, to znaczy średni na szerokość, lepszy trochę na wysokość. Mamy tutaj także regularne kształty. Po bokach liczyć można na haczyki do zawieszenia różnego rodzaju toreb. Pod podłogą w egzemplarzu testowym znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu uzyskać można po złożeniu oparć tylnej kanapy, dostaje się też wtedy płaską podłogę. Podsumowując, projekt układu hybrydowego w Capturze mi się podoba, bo może czasami spowoduje on mało przyjemny dźwięk, ale w końcowym rozrachunku dostajemy w nim niskie spalanie oraz sporą wydajność i przyspieszanie jak na samoładującą się hybrydę. Wciąż jednak cena zakupu i osiągi powodują, że polecam zastanowić się też mocno nad np. 4-cylindrową benzyną 140 koni z automatem, jeśli komuś nie zależy aż tak na minimalizacji spalania, albo nad wersją 100-konną z gazem, bo tam co prawda silnik ma 3 cylindry, ale oferuje zarówno tanią eksploatację, jak również ogromny zasięg na 2 zbiornikach. Captur z kolei po prostu jako mały crossover jest bardzo udaną konstrukcją, oferującą przyjemny styl prowadzenia, dobre wykonanie i przystępny sposób obsługi, który mogę polecić bez względu na to, co znajduje się pod maską. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowym Capturze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!